Witam serdecznie w kolejnym odcinku naszego podcastu. Moim dzisiejszym gościem jest człowiek, który jest byłym fanem kabaretu Ani Mrumru, absolwent kursu improwizacji, na który poleciał aż do Stanów i chyba człowiek, który nie ma granicy żartu oraz członek grupy Stand Up Polska, Antoni Syrek-Dąbrowski. Dzień dobry, witam serdecznie. Może zaczęlibyśmy właśnie od tego kabaretu. Dobra. Dowiedziałem się, że byłeś fanem kabaretu Ani Mrumru do 12 roku życia. Okej. I cię przestał śmieszyć. No tak, gdzieś tam, no, nie wiem. Gdzieś, wiesz co, gdzieś tak, chyba wtedy nam ojciec zamontował tą satelitę i gdzieś zaczęliśmy nagle oglądać z bratem zachodnie te late nighty tam z Conanem O'Brienem, z Jayem Leno i tak dalej. I tam były stand-upy i tak nagle się okazało, że humor może zupełnie inaczej wyglądać. I dobrze nie wyciągnąłeś, bo jeszcze w pewnym punkcie był kabaret Koń Polski, byłem wielkim fanem, tak, naprawdę strasznie bawił. Tej to jako bardzo małe dziecko słuchałem taśm i gdzieś zacząłem odpływać od tego kabaretu, nie? Gdzieś tak, kurde, no to już nie było to nie był ten język. No, gdzieś tak 12, 13, 14, tak już wiesz, tak zaczęło, tak już kompletnie mnie to nie... Jeszcze te piosenki przerywane tam w trakcie, tam masz takie, Jezus Maria, to już po prostu ale no, więc stąd, dlatego ten były, ja tak, nie wiem, kurde, może powinienem dać im szansę i przejść się na żywo i zobaczyć, może coś się pozmieniało i ja wiesz, i przez pryzmat starszej perspektywy patrzę na to cały czas dziś, więc nie wiem. Okej, no właśnie chciałem spytać, bo polski kabaret jest mocno krytykowany z łatka dennego humoru. Mhm. I czy twoim zdaniem to my jako społeczeństwo mamy denny humor, a oni po prostu dopasowują się pod nas, czy... Nie, raczej czy bierzemy to, co nam dają? No wtedy było, wiesz, mówisz o czasach, gdy telewizja była rządzona przez kilka osób, nie? Że miałeś powiedzmy tam, od jednego producenta czy producentkę takiego programu i ta osoba jest tym Bogiem, który namaszcza palcem, pokazuje, ty jesteś śmieszny, ty przejdziesz, ty jesteś śmieszna, ty nie jesteś w ogóle śmieszny. I mieliśmy styczność z tymi ludźmi. Jak my wchodziliśmy do komedii, to było właśnie przykłady tego, jak oni nam mówili, że to jest śmieszne, a to nie jest śmieszne, my tak siedzimy, co ty mi będziesz mówić, co jest śmieszne, co nie jest śmieszne, jak ja wychodzę przed ludzi i ja wiem, co jest śmieszne, bo śmieszy tych ludzi, jak ja to mówię. Chyba ostatnia głośna afera z Polsatem, jeżeli chodzi o Górskiego. No, na przykład, no, dokładnie, wiesz, i wtedy i oni byli wtedy w takim okresie, gdzie było kilka osób, które mówiło, co jest tak naprawdę według nich tylko śmieszne, a nie, że całe społeczeństwo. I teraz, wiesz, się zdemokratyzowało przez internet poczucie humoru i już nie możesz ty sobie wyjść i ty powiedzieć, że słuchajcie, mnie bawi to i to i to, bo każdy ma trochę inne poczucie humoru. Tylko ludzie wybierają pewnych ludzi i wtedy oni mogą, wiesz, jeździć, sprzedawać bilety, występować na żywo i trzeba z tym już grać, więc trochę odwróciła się gra, więc odpowiadając na twoje pytanie, to raczej moim zdaniem jest to dopasowanie się do jakiejś osoby, do jakichś osób, a nie, że ludzie taki mają humor, bo na przykład też miałeś znakomite byty, jak miałeś Mumio i miałeś Hrabi, który nadal gra i robi fajne rzeczy, więc można tylko że oni też się trochę nie dostosowywali do tego, co tam kazano im. Oni ci producenci by sprzaśnili te dwa kabarety, gdyby oni poszli na deal właśnie telewizyjny mocno. A to nie jest trochę też tak, że kabaret jednak żyje głównie z telewizji, no bo porównanie sceny, znaczy sprzedaży biletów na kabaret, a na stand-up, no to jednak jest kolosalna różnica. W tym momencie, ale to jeszcze, wiesz, 5-10 lat temu... Wtedy jeszcze stand-up nie wyparł kabaretu. W tym momencie już kabaret poszedł w odstawkę. Tak. Ale czy to nie jest trochę też tak, że oni są odbierani inaczej niż komicy? Bo jak ty powiesz bardzo mocny żart, no to jesteś komikiem. Wyjdziesz później, nie wiem, dasz w oświadczeniu, słuchajcie, to był żart. No. I każdy gdzieś to luzem przyjmie. A kabaret chyba gdzieś jednak jest odbierany tak, że oni grają i nie do końca są komikami, nie tworzą żartów, tylko tworzą jakiś spektakl. Tak, postacie. No. I czy nie jest też trochę tak, że ogranicza ich ta poprawność polityczna? Bo obecnie te kabarety wszystkie takie, jeżeli nie jest to polityka, to dotyczą w sumie niczego. No ale... Jakby to powiedzieć, wiesz co, bo oni robią dziwny szpagat, mam wrażenie, bo oni jednocześnie chcą być śmieszni, a jednocześnie chcą rozbawić też i
ciebie, załóżmy, i twoją ciotkę. I gdzie tu się jakby pokrywa to poczucie humoru twojej ciotki czy twojej babci. Bo oni robią właśnie dla takiego przedziału wiekowego, mam wrażenie, że to jest jakby tak wiekowo podzielone, że kabarety to jest, strzelałbym tak 40+, 50+ mocno, a z kolei ja też mam takie wrażenie, to też ty możesz z kolei powiedzieć, to będzie też twoja perspektywa, czy stand-up nie jest trochę milenialski? Czy już jakby ludzie poniżej 20 powiedzmy 3 roku życia, czy oni nie patrzą na stand-up tak jak my patrzymy na kabaret, że jest takie, no dobra, tam się śmieją z tych swoich pierdół, ale wiesz. Więc pytanie do ciebie, czy to nie jest przydzielone do grupy wiekowej, dlatego ciebie nie bawi tak kabaret i mnie, bo jest dla wyższej grupy wiekowej, a wiesz, a stand-up może nie bawić kogoś, kto ma 20 lat. Ile masz lat? 20. 20, no więc pytanie do ciebie, do twoich rówieśników. Że tutaj stand-up może być wyparty tylko i wyłącznie przez to, że mamy duży dostęp do streamerów, bądź osób, które tworzą treści i mają swoje poczucie humoru. Internetowe. Ale tak, no do stand-upu trzeba dojrzeć do danego komika. Tak mi się wydaje, bo mnie też to nie bawiło wcześniej. No dokładnie. I mi się wydaje, że to jest naturalne, bo to jest wiekowe po prostu. Ale uważam, że niektóre twoje programy, jak przygotowywałem się do programu i słuchałem, masz jeden program, do tego przejdę później, ale masz jeden program, który nie ma nie ma wyznacznika PESEL-u. Taki też mam wrażenie, ale ostatnio przed program Życie mam wrażenie, że ma, bo jest o staraniu się o dziecko, o tym, jak jestem w małżeństwie i staramy się z żoną o dziecko. To nie jest coś, co cię będzie interesowało. Wiesz, w wieku 21 lat, wiesz, czy tam 20. To zależy chyba też od człowieka, bo mam wrażenie, że moje pokolenie ze skrajności skrajność. Niektórzy są skrajnie dojrzali już, a niektórzy zachowują się, jakbyśmy byli w gimnazjum. No, więc... ale to jest taki wiek, mam wrażenie, że właśnie tak się gdzieś mieszamy, że ja też jak miałem właśnie 20 lat, to ja żyłem jeszcze jak w gimnazjum. Ja w ogóle, wiesz, mózgu nie miałem, biegałem, robiłem debilizmy, więc absolutnie kumam tych ludzi i pozdrawiam tych, co robią głupoty, więc może się ogarniecie, mam nadzieję. A słuchaj, powiedz mi, czy ty żałujesz jakiegoś żartu powiedzianego na scenie albo programu, czy, nie wiem, puściłeś coś i mówisz, kurde, może jednak bym to wyciął? Nie powinno to trafić. Nie, chyba nie mam raczej takich rzeczy. Mam takie coś, że trochę bym może pewne rzeczy złagodził, albo takie treściowe, że kurde, jakiś czas temu oglądałem taki podcast, czy słuchałem bardziej podcastu, gdzie gościu mówił o tym, że jak robisz coś na granicy, i na przykład załóżmy, że jesteś lewicowym komikiem i nabijasz się z prawicy, albo jesteś prawicowym komikiem i nabijasz się z lewicy, to zależnie od poglądów tak będziesz odbierał tą postać. Bo był taki gościu, komik, który się w latach 80. nabijał z thatcheryzmu, z Margaret Thatcher, z jej polityki. On robił, że on jest tylko, że chce tylko money, że on tylko robić kasę i tak dalej. I ludzie się strasznie z niego śmiali, bo lewicowcy odbierali go jako, że on się nabija z thatcheryzmu i z tej polityki, a prawicowcy mówili, dokładnie tak jest, elo beka i... Więc jedyne, co mi się martwi, że moje rzeczy będą inaczej odbierane, niż ja miałem intencję, jaką ja chciałem, żeby to było odebrane. Że niektóre żarty, które mam wrażenie, że nie były homofobiczne albo nie piętnowały pewnych grup, że pewne grupy mogą tak to odebrać, że ja to jednak piętnuję. Więc to będzie jedyna rzecz, której bym się obawiał, ale to już nie do końca jest zależne ode mnie, tylko od zmian społecznych, jakie nastąpią. Nie, no tak, wiadomo, no 10 lat temu można było sobie pozwolić więcej w żarcie. No. Teraz jednak trzeba uważać albo innymi na słowami, tak. No żart jest ten sam, tylko inaczej obrany w słowa. Dokładnie, więc tego bym się obawiał, że nie żałuję treści, ale może formy bym trochę złagodził, żeby nie było tak odebrane. Okej. Słuchaj, jakby twój pierwszy występ, dowiedziałem się, że po zejściu ze sceny, który się totalnie nie przyjął, grobowa cisza, żarty nie siadły. Dziękuję ci bardzo. Tak o tobie piszą. No ja sam tak mówiłem, no dobra, no. I wypiłeś od razu piwo na hejnał. Tak. Jedno przed i jedno po, no. Tak. Jakie emocje ci towarzyszyły? No przerażenie, wiesz, to było jak w taki tunel wpadasz. Ja nie wiem, czy kiedyś występowałeś na scenie. Tak, miałem przyjemność. Też się tak stresowałeś, że po prostu nic nie wiedziałeś, nie docierały do ciebie informacje z zewnątrz. Ja przynajmniej tak miałem. Prowadziłem wywiad i to było wystąpienie, które nam rzucili mnie na głęboką wodę 30 minut przed wystąpieniem. Dowiedziałem się, że będę prowadził 40 czy 30-minutową rozmowę przed wielką salą kinową, 200 osób na sali. Wow. Profesorowie, nie profesorowie. I prowadź rozmowę. Ja 17 lat, chłopak, 2 razy mniejszy niż teraz, bo 2 razy mniejszy i
siedzę z tym mikrofonem jak u Wojewódzkiego na kanapie i prowadzę rozmowę z facetem, który pod względem wiedzy i jakby obycia w kulturze to jest niesłychane. Udało się, ale nie pamiętam kiedy. Wtedy no nie powinienem, ale paliłem papierosy. I pamiętam, że papieros za papierosem i nic nie czuję, żygać się chce, pić się chce, ale nie mogę, jeść się chce, ale nie mogę i no dramat. A słyszałeś odpowiedzi twojego rozmówcy? Że pamiętasz, co on do ciebie mówił? Nie pamiętałem w ogóle tego, ale na scenie jak obejrzałem sobie później nagranie, bo mój tata to nagrał, to dziwo słyszałem, bo zadawałem trafne, ale nie wszystkie. Nie wszystkie, no. Mogłem zrobić to milion razy lepiej. No właśnie, ja pamiętam taki coś, że ja wpadłem w taki tunel, że wiesz, informacje do mnie docierały, że to było aż tak przerażające, aż tak stresujące, właśnie to, co opisałeś, te wewnętrzne też uczucia tego, że była mała scena, bo z tego, co wiem, to tam na Chłodnej, tak? Nie, to było na ulicy Widok, już nie pamiętam, jak się ta knajpa nazywała. Tam u Leszka Lichoty? W sensie z Leszkiem Lichotą występowałeś chyba? Nie, to było jeszcze przed. To było, Okay. możliwe, że to była jego knajpa, nie pamiętam, ale to był jakiś taki bar, tam potem był Irish Pub, teraz coś jeszcze innego, tam jest jakaś restauracja teraz. To jest na końcu, tam od strony Smyka, na końcu jest taki mały bar i tam było, z 20-30 osób na widowni. Ja musiałem tylko powiedzieć swój tekst i zejść ze sceny, żeby po prostu przeżyć to uderzenie, tej adrenaliny, tego szoku, żeby w ogóle wejść i zejść ze sceny i powiedzieć ten tekst. No i tak, to było szokujące doznanie, ale po pierwszym już było lepiej. Już było, nadal się stresowałem, ale już nie było aż takiego tunelu, że ja nie wiedziałem, ja byłem tak zestresowany, że jak poszedłem spać, to następnego dnia obudziłem się o 6 rano i zacząłem chodzić po pokoju w tą i z powrotem i zacząłem drzeć kartki, mówiąc do siebie na głos, co ja zrobiłem, po co ja to zrobiłem, w ogóle, co ja w ogóle oszalałem, że ja to w ogóle zrobiłem, wiesz, aż takie było odreagowanie stresu. No właśnie, bo to mnie bardzo ciekawiło, dlaczego się nie poddałeś, no bo też jakby konwencja naszego podcastu jest taka, żeby docierać do młodych ludzi i nam może nie wskazać drogę, ale powiedzieć, słuchajcie, da się. I wiem, że wcześniej wyjechałeś za granicę, do Tajwanu, uczyłeś się mandaryńskiego, więc w ogóle ambitny pomysł. Wróciłeś i szukałeś siebie na nowo, no i masz takie zderzenie ze ścianą. Co ciebie zmotywowało, żeby powiedzieć sobie, spróbuję dalej? Wiesz co, to zderzenie ze ścianą było już nawet wcześniej. Zderzenie ze ścianą było takie, że ja pojechałem na Tajwan, miałem studiować rok mandaryński, a potem przez 2 lata robić MBA, nie? I sobie tam, zrobić jakiś handel może międzynarodowy, bla, bla, bla. Ale zrezygnowałem, wróciłem do dziewczyny, bo się zakochałem po drodze, oczywiście w dziewczynie z Polski, nie wiem czemu. I rozstałem się z nią po kilku miesiącach powrotu i wtedy to było takie, dobra, jakby może się jakoś ogarnę i przychodzi kryzys 2008 roku, więc ja nie mam pracy, jestem sam, nie mam dziewczyny, wróciłem, zrezygnowałem ze studiów, no stary, po prostu dramat kompletny. I wpadłem w taką, słowo depresja było, uważam teraz nadużyciem mocnym, ale takie obniżenie nastroju, takie kilkumiesięczne. I wtedy był taki moment, gdzie właśnie siedziałem z kumplem, jaraliśmy jointy, to też chyba tego nie powinniśmy mówić, ale nie, ja mogłem, już byłem dorosły. I on mnie zapytał, co cię najbardziej jara? I ja mówię, że stand-up mnie jara, że chciałbym coś, w tym kierunku pomóc się rozwijać w tej scenie. Więc to, o czym ty mówisz, że po tym pierwszym wyjściu na scenę, to nie było takim już moim takim low pointem, tylko już takim punktem, gdzie już coś znalazłem swojego i gdzieś tam się wokół tego kręciłem. A ja nie chciałem występować na scenie, ja chciałem spróbować wyjść raz na scenę. I to nie było w ogóle moim celem, żeby być komikiem. Ja chciałem organizować występy i być właścicielem klubu i po prostu stworzyć scenę dla innych ludzi. A potem jakoś tak się okazało, że raz wystąpiłem, drugi, trzeci, taki reżyser mnie tam dostrzegł, zaprosił i tak, że to już było takim odbudowywaniem się. Takim najniższym punktem właśnie było, jak ja nie wiedziałem, co ze sobą wcześniej zrobić i pamiętam tę odpowiedź, co może, nie wiem, czy się przydać komuś, że ja wtedy powiedziałem mu, że stand-up mnie jara. I on mówi, ale tak, wiesz, jakoś bardzo cię jara? Mówię, że tak, nie, no takie 2 na 10. Takie, że jara mnie, ale to nie jest tak, że ja będę życie temu oddam i tak dalej, i tak dalej. No i przewiń ale okazało się, że to małe światełko i tak już było na tyle, kurde, jakby to powiedzieć,
wystarczające, że ja nie musiałem znajdować, wiesz, gwiazdy polarnej, która świeci i ja już wiem, że będę tańczył całe życie i taniec to jest moja miłość, tylko takie, no dobra, zobaczmy, co z tym stand-upem. I zacząłem w tym kierunku iść i się okazało, że tam było dużo więcej niż ja myślałem, że jest. Więc chodzi mi o to, że to nie zawsze musi być coś, co świeci tak strasznie i jest super, tylko to może być coś, co cię trochę jara i zobacz, co tam się dzieje. Okej. Dobra. A słuchaj, występowałeś wcześniej jakoś publicznie? Byłeś osobą, która... Czyli byłeś raczej wyciszonym? Byłem tak. Ja byłem jednym z tych typów, co by tutaj na studiach pisał wiersze, miał długie włosy i chodził i tam mało się odzywał. Okej. Wspomniałeś o reżyserze z HBO. Tak. Konrad Sztuka. I słuchaj, nie wrzuciłeś się na bardzo głęboką wodę. Nie bałeś się? No bo jednak po 2 latach bawienia się w stand-up No. przyjmujesz ofertę wystąpień w Comedy Central. Nie, w ogóle gorzej. Zaczynam w marcu. Pierwsze nagrania do Comedy Central są w czerwcu, do HBO są w czerwcu, a do Comedy Central są we wrześniu. No to jeszcze lepiej. No właśnie, dlatego wiesz, jeszcze gorzej, że to nie były 2 lata, to było, że bo ten reżyser przychodził, o co chodzi? Ja chciałem stworzyć to miejsce, nie? Więc ja siedziałem na Chłodnej 25 i tam pracowałem jako barman. I on przychodził i robił właśnie z Leszkiem Lichotą, przez ciebie wspomnianym, na dole na Chłodnej 25 próby jego stand-upu do HBO na Stojaka. No i zaczęliśmy sobie gadać, bo on tam przychodził prawie codziennie. Ja mówię, że się interesuje stand-upem, nie mówiłem mu, że chcę knajpę otworzyć, ale dużo gadaliśmy, on się nagle ogarnął, że ja bardzo się znam na stand-upie, wiesz, tak random, nagle jakiś, kurde, wiesz, barman po prostu ogarnia. No i zaczęliśmy gadać i ja zacząłem mówić, że tam kiedyś coś tam myślałem, on mówi, no to może coś tam napiszesz, no i tam napisałem jakiś brednio o Dodzie i o Chylińskiej, w ogóle jakieś gówno straszne, ale... on mówi, nie, weź coś napisz o sobie, coś bardziej, kurde, osobistego, nie pisz taki o kimś, weź napisz coś o sobie. I on mi pomógł napisać ten pierwszy tekst. I on, nie dość, że pomógł mi napisać ten tekst, to on jeszcze ze mną próby robił. On ze mną schodził do tej piwnicy i po prostu żeśmy robili sobie próby i on ze mną był na tym pierwszym występie, gdzie właśnie tą bombę zaliczyłem i na drugim był i on mnie tak przeprowadził, że to zaczęło naprawdę mocno działać. I on wtedy chyba miał takie, kurde, jak to dobrze działa, to może weźmiemy go do HBO i wzięli mnie. A ja się w ogóle nie spodziewałem, że oni mnie wezmą, bo ja wiesz, jestem stary 3 miesiące na scenie. Kto po 3 miesiącach na scenie nagle idzie do HBO, wiesz. To jest rzucenie się na głęboką wodę. No właśnie, więc jeszcze głębsza niż myślisz, bo 2 lata to by było luz, a to były 3 miesiące i ja, wiesz... I kurde, dobrze mi poszło, więc też byłem zdziwiony tym, że całkiem okej, ale... Okej, a słuchaj, wydaje mi się, że chyba jesteś jedyny w swoim rodzaju, jeżeli chodzi o podejście do wykonywania swojej pracy, bo nie znam komika, który brał udział w jakichś kursach improwizacji, czy nie wiem, dykcji, nie, ja ci mogę wymienić. Jest dużo, tak. Okej, tak. no to znaczy, że mój błąd przygotowany. Nie, spoko, stary. Nie masz aż takiego wglądu w tą branżę jak ja, więc absolutnie W każdym razie wyleciałeś na 5 tygodni do Chicago. Tak, chociażby, uważaj, z Michałem Kępą i z Karolem Kopcem. Okej. Chociażby oni dwaj ze mną byli na tym samym kursie, tylko oni byli w innych grupach, byliśmy. Okej. I powiedz mi, bo wydaje mi się, że jak patrzy się na stand-upera, to ma się z tyłu głowy myśl, to jest ten chłopak, który był jedyny odważny, żeby pysknąć w klasie, rzucał żarty do każdego i był takim śmieszkiem. Nie, absolutnie, to jest błędne założenie, ale rozumiem, że takie ludzie mają, bo często się z tym spotykam. Tak, i po prostu urodził się tak i z łatwością mu to przychodzi i teraz spienięża swój charakter, że ma łatwość rzucania żartów. Znaczy to jest prawda do części komików, tak jak jest prawda do części osób. Część, lekarzy będzie bardziej ekstrawertywna i będą, rzucać żartami, a część lekarzy będzie bardziej skupiona i tak samo jest z komikami. Tak, no a ja jak dowiedziałem się o tym, że istnieje coś takiego jak kurs improwizacji, komicy z tego korzystają, to bardzo ci polecam, jest szkoła impro w Warszawie. Zainteresuję się. W każdym razie, byłem w szoku. Mówię, jak? Przecież wychodzi na scenę, gada żarty, gada takie czasem pierdoły, że sami się śmiejecie czasem z tych żartów. Że... No tak, bo nie wierzysz, że to gadasz do ludzi. Tak, i dużo daje taki kurs, nie wiem. Bardzo dużo. Co miałeś w głowie jadąc tam?
Jakby ci to powiedzieć, pierwszy raz w ogóle na impro poszedłem, to w ogóle Czarek Jurkiewicz mnie zainspirował, bo on powiedział, że to rusza kreatywność, że to bardzo pomaga na takie rozluźnienie takich jakby ram mózgu, które są takie sztywne i nagle się zderzasz z czymś, że musisz wymyślić coś z niczego i nagle twoja kreatywność idzie w kierunku, którym się sam siebie zaskakujesz. No i żeśmy chodzili przez długi czas na kursy impro w Warszawie, które jeszcze wtedy nie miały miana szkoły impro, teraz już mają miano szkoły impro. We Wrocławiu, nie wiem, czy ludzie będą tego słuchali, z Wrocławia jest Akademia Improwizacji, w Krakowie też są jakieś kursy, już nie pamiętam, jak się nazywają, ale i szedłem tam, żeby po prostu poprawić swój warsztat sceniczny, żeby lepiej improwizować, bo ja też improwizuję w grupie Impro Hofesinka, która w resorcie komedii regularnie gra, więc chcieliśmy być wszyscy trochę lepsi w tym, co robimy, żeby na scenie a wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, wiesz, że w ogóle stand-up będzie jakoś popularny, to jest, wiesz, 2015 rok, czy coś takiego. Chyba początki takie w Polsce, jeżeli chodzi o pierwsze takie programy, które osiągnęły jakiekolwiek wyświetlenia większe na YouTube. No, bo do tej pory to było takie, że my żeśmy sobie jeździli raz na stand-up, a raz chodziliśmy na impro i to było dla nas równoważne więc to dało ogromną, nie wiem, zdolność odgrywania scen, ale nadal to nie jest kurs aktorski, gdzie aktorzy jednak, jak aktorzy zaczęli wchodzić do impro, to nagle się okazało, że są dużo lepsi w odgrywaniu rzeczy niż my. Oni mają ten warsztat aktorski, który jednak, Jezu, to jest level, a nawet kilka leveli wyżej. I teraz właśnie chciałem się zapisać na kurs aktorski, byłem na kilku zajęciach, musiałem przerwać i teraz znowu chcę wrócić, bo jednak aktorski warsztat jeszcze bardziej ci pomaga w byciu lepszym komikiem, więc no kurde, stary, ja żałuję, że właśnie w komedii nie ma takiego kursu ułożonego, że tak jak możesz sobie pójść na studia aktorskie, na studia muzyczne, gdzie możesz dostać warsztat z różnych rzeczy. Ja sam chodzę i szukam, gdzie się mogę poprawić, w jakim aspekcie, żeby jeszcze lepiej to robić, bo nie tylko pisarsko, ale właśnie też występowo, właśnie też dykcyjnie. Chodzi na emisję głosu, żeby sobie głosu nie zdzierać, właśnie na aktorskie kursy, na tej improwizacji, więc jest kupę rzeczy, które można poprawić i cały czas szukam, co mogę jeszcze lepiej robić. Więc dlatego byłem na tym kursie. Właśnie a propos aktorstwa, w 2015 roku chyba próbowałeś swoich sił w aktorstwie. Ja? Tak. Jezu, może zapomniałem, co robiłem? Jak wcale mnie nie dziwi po zapoznaniu się z twoją twórczością, że grałeś hot doga w reklamie... To nie było aktorstwo, to była próba przetrwania za pieniądze. W reklamie T-Mobile'a. Tak ciekawi mnie bardzo udział w programie Sędzia Anna Maria Wesołowska czy Prawo Agaty? Sędzia Anna Maria Wesołowska. A, Prawo Agaty też byłem. Tak, bo ja wiesz, potrzebowałem pieniędzy, nie miałem z czego żyć, więc tutaj mi... Okej, myślałem, że to była jakaś próba swoich sił. Bo ja no nie widziałem tych też. To też jest wzięte z ciebie, bo to ty opowiadałeś o tym. Głupota, jakieś takie, wiesz, to są takie pierdoły, oni ci wywożą 6 rano na jakieś tam obrzeża. Grałeś? Grałem. No to sam widzisz. Grałem. 150 zł dostawałem wtedy, to było dużo pieniędzy dla mnie wtedy. Potrzebowałem, żeby przetrwać a też były próby, żeby wejść do aktorstwa. No kurde, wiesz. Nie wiem, w jakich latach to było, czy to było dużo, czy mało. U mnie ja grałem jak miałem 16 albo 17, to były super pieniądze. No to dla mnie w 2000... Czterocyfrowe? Tak. Proszę pana. To grube pieniądze. To ja aż takich kwot chyba nie dostawałem. Więc zawsze marzyłem, żeby coś zagrać i gdzieś grać, ale wiesz, szedłeś na te castingi, no to nie jesteś po szkole aktorskiej, to oni ci dają właśnie takich dokumentów, takich właśnie ta Anna Maria Wesołowska, Ukryta Prawda i tak dalej. Tych paradokumentów. No. A myślisz, że teraz z racji popularnego nazwiska gdzieś możesz wystąpić? Już wystąpiłem. A przyjąłbyś propozycję jakiejś większej roli, powiedzmy, albo gościnnego wystąpienia jako... Absolutnie tak. Grając swoją postać. To jest super zabawa, na maksa, tak. Zostałem do filmu pod tytułem Horror Story jako psycholog grupy dla ludzi szukających pracy. Zagrałem sobie w filmie. I super, bardzo, bardzo mi się dobrze bawiłem. Widziałem też, że po The Office. A nie, to były tylko takie promujące klipy miałem nagrać, że nie grałem w sam The Office, tylko miałem nagrać. Pisałeś to? Tak. Ja sam to pisałem. No, mega fajnie. Bardzo, bardzo spoko. Dali mi dostęp właśnie do ich studia, do aktorów. Miał być więcej aktorów, niestety mieliśmy tylko Piotra, czyli Michała Polskiego i nie mieliśmy więcej aktorów, ale i tak wyszło super, ja byłem zadowolony, więc wiesz, właśnie też się bawiłem trochę w reżyserię, trochę więc tak kombinuję, szukam. Fajnie wyszło. Mi się bardzo przyjemnie to oglądało. A uważasz, że polskie The Office jest godnym sequelem? Kurde, no to jest trudne, wiesz, to jest... Uważam, że oni
próbują i walczą i uważam, że powinni dostać więcej sezonów, żeby to zrobić, bo znalezienie rytmu własnego im to idzie coraz lepiej, ale po prostu to jest strasznie trudne. To jest kopanie się z naprawdę, wiesz, z Monteverestem komedii, więc automatycznie jesteś skazany na porażkę, a oni nie odnoszą automatycznie porażki, tylko wspinają się powoli po tej górze, więc kibicuję im i trzymam kciuki, ale sam wiesz, albo nie wiem, czy wiesz, że wyszło 1670, taki serial na Netflixie ostatnio. Tak. No i to jest właśnie taki, to jest najbardziej polskie The Office, jakie mogło powstać przypadkiem. Znaczy nie przypadkiem, bo tam w sumie są scenarzyści z The Office, ten Kuba Różyło, który to pisał też polski The Office i Maciej Buchwald od nas właśnie ze Stand Up Polska. Że to też jest bardzo polskie, tylko pokazuje dawne czasy, nie? W sensie tak. To jest odzorowane na tej polskości, której się uczymy w szkole, na historii. Tak, ale forma tego paradokumentu jest zachowana, że on cały czas gada do kamery, tak, że jest cały czas, tak. Więc dlatego mówię, że to jest takie najbardziej polskie The Office, jakie mogło być. Mi się wydaje, że polskie The Office jest to kręcone, jeżeli chodzi o Kropliczankę, niedoceniane, bo mało osób to widzi. Patrząc, tak. Jakby też nie ukrywam, że ja na przykład miałem takie podejście, jak zobaczyłem pierwszy odcinek, mówię, nie, 8 sezonów, czy tam 7 sezonów The Office i nie dam rady. To w ogóle nie ma podejścia po pierwszym odcinku. No ja też tak miałem. Ale jak zobaczyłem więcej odcinków i zobaczyłem polskiego Dwighta, tak. To zakochałem się. Nawiązanie do Gruzinów i do komunizmu, super. I to pokazuje takie bardziej już nasze żarty, bo wydaje mi się, że w społeczeństwie to moje pokolenie bardziej żartuje sobie z komuchów już i zaczyna bardziej to widzieć, szczególnie przy obecnej sytuacji politycznej. No. Nie powiedział, że to jakoś bardziej, ale kurde już jest tak od kilku lat. No ale wracając do The Office, to oni znajdują swój rytm powoli, coraz bardziej. Ja też miałem po pierwszym odcinku takie... No dobra, chłopaki, kibicuję wam, ale jeszcze jest źle, a potem się zaczęło naprawdę robić i odbijają się, więc ja pamiętam, jak gadałem właśnie z Piotrem, właśnie grającym Michała, który mówi, że kurde, żeby was po jednym sezonie nie ścieli, bo jak zetną, to jest zazwyczaj za szybko ścinają, nie dadzą serialowi znaleźć swojego rytmu, nie dadzą aktorom znaleźć swojego języka, bo to też się tworzy z czasem. No i im dali ten drugi sezon, więc super, i to się poprawia, więc mam nadzieję, że kolejne wejdą i będzie jeszcze lepiej. Ja obejrzałem w sumie to, można powiedzieć, że naraz i byłem bardzo zadowolony. No właśnie, dokładnie. Przekonałem się. Słuchaj, teraz przechodząc troszeczkę na poważniejsze tematy, bo właśnie mówiłem, że uważam, że jeden twój program jest bez ograniczenia wiekowego. No, nie chodzi mi o język, tylko chodzi mi o treść. Program Sierpień. Okej. I uważam, że jest to program mocny, śmieszny, a zarazem powodujący wiele refleksji. Okej. Jakby tutaj chciałem się zatrzymać na dłużej, bo mam wiele pytań. Dawaj. Pierwszym jest to, czy naprawdę większość albo i cały program jest oparty na faktach. No tak z 90%, 95%. Tam są oczywiście dodane metafory i jakieś takie głupie rzeczy, ale nie wiem. To da się usłyszeć, ale chodzi mi o jakby takie fakty, jeżeli to, co się wydarzyło. Nie wiem, sytuacja z randką z 19-latką. Tak, jest to są połączone 3 różne zdarzenia z 3 różnymi kobietami w jedno, żeby było ciekawiej. Okej, dobra. Tak, więc jest to mocno na faktach. Tak, bym powiedział nawet 95% jest prawdziwa. I jakby tutaj nie wiem, który to był odcinek, w sensie, który raz nagrywałeś ten program, ten, który jest dostępny na YouTubie? W ogóle nie wiem. No, Pierwszy raz. Ja go tylko raz nagrałem. Okay. Ja nie robiłem tam 5 nagrań czy coś. Okej. A wystąpienie też jakieś jedne z pierwszych, czy setne? Ja je nagrałem to w marcu, a zacząłem grać to w listopadzie, ale to też jeszcze było dość ciekawe, bo ja miałem... miałem w listopadzie operację, po tygodniu zacząłem już występować, grudzień, styczeń, luty, w marcu po 4 miesiącach grania, bo wiesz, jeszcze nie znałem końca. Dopiero się w grudniu dowiedziałem, jakie są wyniki biopsji, że nie mam faktycznie złośliwego, więc tak naprawdę styczeń, luty, marzec grałem. Pamiętam, Michał Leja mnie zapytał, że czemu ja tak wcześnie to wydałem, że tak szybko. Ja miałem takie, kurde, wiesz, bo ja nie chciałem, żeby to straciło taką, żeby ja to klepał jak taki, wiesz, już było, minęło, już nie mam emocjonalnego stosunku do tego, tylko chciałem, żeby to miało nadal. No właśnie taki szczery wyciek. To jest chyba był jedyny stand-up, przy którym bardzo mocno obserwowałem
gestykulację, mimikę i zachowanie komika na scenie. I tak jak to wszystko było obrane w super żart i odnosiłem wrażenie, tak leci 40 minut, mówię, kurwa, jedzie i jakby w ogóle nie ruszało cię. I miałem wrażenie takie, że to jest jakaś forma, nie wiem, poradzenia sobie z tą całą traumą, bo to jest jednak banie się o wyrok śmierci. Tak. I jak kończysz swój występ, to widać automatycznie zjazd, taki wyplucie tego wszystkiego, że po prostu powiedziałeś, co miałeś powiedzieć i cię to tak zjechało psychicznie, że schodzisz. I czy uważasz, że to był dobry pomysł, żeby w ogóle opowiadać tą historię publicznie i jeździć z tym po Polsce, opowiadając, no jednak oby najgorszy okres w twoim życiu? Na kilku poziomach mogę odpowiedzieć na to pytanie. Po pierwsze, mam nadzieję, że nie zapomnę wszystkich, to nie było tak, że ja siedziałem i myślałem, czy to jest dobry pomysł, tylko ja potrzebowałem odreagować. Jak zacząłem jeździć i opowiadać ludziom, to ja zrobiłem to dla siebie, że ja przewaliłem na ludzi tą ciężar emocjonalny całego wydarzenia. Jak wydawałem płytę DVD z sierpniem, tam przez jakiś czas sprzedawałem to dodałem jako taki ekstra rzecz na tej płycie pierwszy raz, kiedy ja wyszedłem, jak się w sierpniu, dowiedziałem, jak to się wydarzyło, że mi diagnozy, ja tydzień czy 2 tygodnie później wyszedłem na scenę i 40 minut do ludzi opowiedziałem. I to było prawie 40 minut ciszy. Tam masz pojedyncze 2-3 żarty, które są śmieszne dla ludzi, a tak to ja po prostu przewalam na ludzi swoje emocje. Więc tam nie było takiej analizy na zasadzie, czy ja to powinienem robić, tylko że ja tego potrzebowałem i zrobiłem to bardziej dla siebie. Więc to było dla mnie bardziej terapeutyczne, więc trochę, że tak powiem, okrutnie, ale na serio, no trochę wykorzystałem ludzi do tego. I kolejny poziom, na jakim odpowiadając na twoje pytanie, tak, czy powinienem to robić? Nie wiem, bo jednocześnie ludzie przychodzili na stand-up, bawić się, wychodzi gościu i zaczyna opowiadać o raku. I zaczyna opowiadać taką, wiesz, historię. To było bardzo mocne. I oni, wiesz, często wychodzili tacy, ja pierdzielę, co to w ogóle było, ale przynajmniej osobistego i w sumie internetowego doświadczenia z ludźmi, jakie miałem, to były 99% pozytywnych reakcji ludzi. Że oni byli w szoku, że nagle, wiesz, coś przeżywasz, że nagle nie że przychodzisz na stand-up jest byłem tutaj, tam, widziałem w kawiarni, jak nietoperz wleciał i coś tam, tylko, że nagle jest takie, wiesz, jest stawką życia tego człowieka, którego widzisz na scenie i nagle ci ludzie dostawali komedię, która już nie jest taka bum, bum, bum o głupotach, tylko coś na serio przeżyli z tym człowiekiem. I ci ludzie, wiesz, kurde, do mnie przychodzili, ludzie płakali. Mówili, że ich mama, czy oni sami byli w takiej sytuacji, że to im, wiesz, jakby pomagało przeżyć. To już było po wydaniu materiału, ale też pamiętam, jak taka jedna dziewczyna w Cudzie nad Wisłą przyszła do mnie, bo ja tam plakaty też sprzedawałem potem i właśnie zaczęła mi płakać i mówić, że jej mama coś takiego przeżywa i że to było dla niej bardzo takie ciężkie, trudne, to co tutaj było na scenie, ale też bardzo oczyszczające i zaczęła mi dziękować, się przytulać, płakać, wiesz, takie to były, to dotykało innej struny ludzi, więc kurde, czy powinienem, czy nie powinienem, nie wiem, wiesz, dlatego, bo jednak potem się okazało, co ja też nie wiedziałem, bo ponownie, że zrobiłem to dla siebie, a ilość wiadomości, jaką dostałem od ludzi, do tej pory dostaję, że właśnie, że dziękują, że to pomaga, że daje nadzieję, że przeżywają ze mną to i patrzą na swoją sytuację. Często ludzie właśnie w podobnej sytuacji z podobną chorobą. Więc kurde, to co dla tych ludzi, to ja nie wiedziałem, że tak to w ogóle to zadziała. Absolutnie nie planowałem tak, więc ja sam jestem zszokowany, więc czy dobrze to zrobiłem? No wydaje mi się, że z perspektywy czasu na maksa, tak, że dobrze, że to zrobiłem, ale wtedy nie było to aż tak przemyślane, że ja wiedziałem, co ja robię do końca i więc... Okej, no wiesz, ja na przykład jako odbiorca zwykły, mi było głupio. Ja obejrzałem to. Ale co, śmiać się z tego, czy co? Było mi głupio, jak zobaczyłem końcówkę. Chodzi mi o to, że jak zobaczyłem, że ty zrzuciłeś to z siebie i dotarło do mnie, wiesz, chwila ciszy, skończyło się śmianie, skończyło się rzucanie żartów, to mi było głupio, że kurde, tak naprawdę szczęście spowodowało, że usłyszałem ten program, tak? Bo mogło się okazać, że jest prawdziwa choroba, w sensie, że jest to poważniejszy problem.
To wiesz co, to mnie na przykład wnerwiało strasznie, dlatego też chciałem to napisać, że ludzie odbierają ci w takiej sytuacji śmianie się. Odbierają ci to narzędzie, jakim jest humor. Że nagle to jest tak poważne. Nie możemy z tego żartować. Wypierdalaj. Mogę z tego żartować. Ja jestem w ciężkiej sytuacji. Jak czasami się dzieje jakaś dziwna rzecz, to zaczynasz rzucać żartami i radzisz sobie. Pomaga ci ten humor. Radzisz sobie w tak ciężkiej sytuacji. I ludziom w takiej sytuacji, jak ja byłem i innym, zabierają to narzędzie. Oni przychodzą i cię ciućkają, tak, o Jezu, ty biedny, Jezu, jak radzisz sobie? Chcesz soku? Potrzebuję? Tak, nie, wypierdalaj, jesteśmy ludźmi, ja jestem w tym, jako człowiek, który byłem przed, i jestem w trakcie, w tym, takim, jakim byłem człowiekiem, więc nie odbierajmy tym ludziom, kurde, humoru. Dajmy im też się śmiać z tego i nie róbmy z tego właśnie takich smutnych ciućków, że oj, mi głupio, że się z tego śmiałem. Nie, stary, też się można z tego śmiać. To jest okej, bo ty też tego potrzebujesz tam, wtedy, w tym momencie. Jak wszyscy patrzą na ciebie jak na biedne, zbite zwierzę, to ty tak się zaczynasz czuć i to jest 10 razy gorzej, niż jakby cię traktowali jak normalnego człowieka. A słuchaj, a znasz świętej pamięci księdza Kaczkowskiego? Kojarzysz postać? Nie. Okej, to eliminuję pytanie, bo chciałem właśnie powiedzieć, że jesteś drugą osobą, która odważyła się chyba z tak poważnej rzeczy zażartować sobie. Aha. To był facet, który w tym samym czasie, kiedy bałeś się o glejaka, kiedy miałeś, cała ta historia się działa, to on już był w 3. roku noszenia glejaka. Miał glejaka. Miał. Bo ja nie miałem, ja miałem tego naczyniaka. Wiem, no to glejak jest niewyleczalny. Tak. 3 lata się męczył, to może złe słowo. Ty coś pamiętam, ale to było chyba w podobnym okresie. Ostatnio. No mówię, on dosłownie, to już koniec jego życia był w tym okresie. On tam w październiku chyba niestety umarł, ale byłem ciekawy, czy to jakoś może sugerowałeś się tym, że on, bo on... Nie, ale ludzie mi potem podsyłali go. Mi się wydaje, że ja kojarzę, bo ktoś mi podsyłał go. No, sorry, przerwę ci. Johnny wyszedł, film o nim. Bardzo fajny zresztą. Nie widziałem jeszcze, słyszałem, że jest bardzo dobry. No. Super. A jak polecam ci przed obejrzeniem filmu odtworzyć sobie jakikolwiek wywiad audiowizualny z Kaczkowskim. Żeby zobaczyć, jak Dawid Ogrodnik fenomenalnie wszedł w rolę i odzorował go, bo nawet styl mówienia i głos jest podobny. Okej, dobra, super. Więc naprawdę super to wyszło, polecam. Ale byłem ciekawy, bo myślałem, że gdzieś tam mogło się zasugerować tym, że on sobie żartował. Ja go znałem osobiście, znaczy ja miałem przyjemność poznać go osobiście i on miał totalny luz z tym. No to dobrze. Tylko, właśnie. że był księdzem, więc troszeczkę inaczej też to przedstawiał, bardzo pozytywnie, ale miał totalny luz i na takie poważne tematy się rozmawiało z takim, że łatwiej się rozmawiało, łatwiej się na to sobie patrzyło, wiedząc, że on się nie boi. On ma luz. Wspominałeś wcześniej o programie Życie. Z twoich podcastów dowiedziałem się, że podczas jeżdżenia z tym programem udało się i zostałeś ojcem. Tak. I powiedz mi, czy to nie było... jak to jest, w sensie tak, może nie oszukiwać ludzi, ale... Kłamać za pieniądze. Kłamać za pieniądze i no w końcu z 4 z przodu już udało się gdzieś to chyba marzenie spełnić. Tak. No więc do czego to się odnosi, bo pewnie może część ludzi nie wiedzieć, że kłamać za pieniądze. Chodzi o to, że ja zacząłem pisać program Życie, bo miał być o staraniu się o dziecko. W trakcie się okazało, że jestem bezpłodny, przynajmniej podejrzewałem bezpłodność. 2 testy zrobiłem 2 razy, że mam 0. I było takie, o kurde, chyba jestem bezpłodny. I nagle zacząłem pisać o tym, że nie mogę mieć dziecka i bezpłodność. I nagle po kilku miesiącach się okazało, że jesteśmy jednak w ciąży z żoną. I moja żona mi poprosiła, że do rozwiązania, abym nie mówił nikomu, bo no to, żeby nie zapeszać, żeby nic się nie stało z płodem, z dzieckiem, żeby potem się nic nie stało, żebyśmy nie mieli żadnych potem konsekwencji, że po prostu nagle ja będę musiał wyjaśniać i coś tam, tylko że on mówi, do porodu nic nie mów. Ja mówię, dobra, nic nie mówię. I przez kilka miesięcy musiałem jeździć i mówić ludziom, że jestem bezpłodny, co było kłamstwem, czyli kłamałem za pieniądze, jak tutaj słusznie Rafał zauważył. Więc jak to było? Trudne na maksa. Bo stary, ja wiedziałem, że kurde ładuję ludzi na minę emocjonalną, a ja już miałem ją przeżytą, bo wiedziałem, że kurde, że jest okej, że się skończyło już okej, że ja... Ale przez kilka miesięcy, to też było dość ciekawe, tak a propos, jak ty czułeś, wiesz, to, co jak oglądałeś stand-up, to ludzie mi pisali przez kilka pierwszych miesięcy, że mam smutne oczy, że jestem zmęczony i że jestem smutny na scenie, bo ja na serio byłem smutny, stary, mnie to na serio dowaliło, ja się w ogóle nie spodziewałem, że tak będzie.
I tu już mówiłem w jednym podcaście, że ja za wcześnie wyszedłem z tym na scenę, że ja nie miałem tego przepracowanego emocjonalnie, tylko po prostu wyszedłem i zacząłem gadać o tym, a wewnętrznie nie byłem z tym aż tak pogodzony. To właśnie może nie jest trochę tak, nie jest to duży trud w byciu komikiem, że... Bo jednak kabaret różni się od stand-upu przede wszystkim tym, że w kabarecie przedstawiasz wykreowany spektakl i jesteś aktorem, grasz. Nie jesteś sobą przede wszystkim, a na scenie jako stand-up, jak wykonujesz stand-up, to przede wszystkim jesteś w centrum uwagi, widać każdą twoją emocję, ciężko grać w 100% przez godzinę, to nie trwa jak w spektakl, znaczy przedstawienie kabaretu 10-15 minut. Nie, da się. No tak, no ale wiesz, nagrywki, cały czas jazda to samo. Nie jest to trudne, że nie wiem, no, są w życiu chwile, które załamują. Tak. Są też rzeczy, które zmieniają twoje poglądy. No, ty trochę ten stand-up robisz. Tak, Zmieniło się dużo w twoim myśleniu przez ten okres. Chodzi mi o to, że patrząc jak zaczynałeś, czy teraz z perspektywy czasu, jako dorosły, dojrzały facet, wiesz, że to, co powiedziałeś kiedyś na scenie, nie jest zgodne z tym, co uważasz teraz? Nie, chyba nie. Wiesz, ja zacząłem jak miałem 28 lat, to też nie jesteś już takim, wiesz, totalnym dzieciakiem. Ale bardziej mam takie, że żarty bym lepiej podał, żeby lepiej żarty napisał, że to bardziej w takim kwestii patrzę, taki techniczny, że taki, tutaj za szybko się wycofałem z tego. A czemu to powiedziałem? To był taki tak zwany low hanging fruit, czyli taki, że łatwa puenta taka. Ale myślałeś nad odtworzeniem, zrobić takiego the best of? Myślałem, ale chyba się nie robi takich rzeczy, więc raczej nie zrobię. Bo Everyman mam tak nagranego, że tam ten Everyman był tak nagrany, żeby już go wyrzucić. Bo już go grałem prawie 2 lata, już mam go dość i nagrałem, ale nie były takie dobre reakcje. Myślałem, kurde, jeszcze raz bym go nagrał, ale wtedy musiałbym go przepisać. Już niech będzie, zamknięta. To był etap, to jestem ja, jaki byłem kiedyś, więc Ale wracając do tego, co mówisz o tym, że jesteś sobą przez cały czas, ty też nie do końca jesteś sobą, ale jesteś wersją siebie, taką jakąś, taką przerysowaną, trochę taką, wiesz, masz tą maskę jednak, tak jak powiedziałeś, że widziałeś, że na końcu było zdjęcie tej maski w sierpniu, to tak trochę właśnie jest, że ty na tą godzinę zakładasz tą maskę, gadasz do ludzi jako ty, autentyczny, ale przegięty w jakichś aspektach, żeby to jednak było komediowe. Że nie jesteś takim zwykłym, normalnym, nudnym sobą, tylko wyjaskrawioną wersją siebie. Więc da się przez godzinę być w tej postaci. Ale to dużo kosztuje. Okej. A słuchaj, a czy w waszym środowisku popularne są wspomagacze przed występami? Nie mówię tutaj o narkotykach, tylko nawet drink, piwo, no bo ogólnie alkohol, tak żeby rozluźnić się, bo niedawno był wywiad, Paczaś udzielił wywiadu wojewódzkiemu i kędzierskiemu i mówił, że na początku przez dosłownie co występ piwko 2 i menadżerka mu zwróciła uwagę, że no nie dasz rady na dłuższą metę. Tak, to prawda. To jest A, niszczące, B, to jest prosta droga do alkoholizmu, więc powiedziałbym, to jest zależne od tego, z jak poważnym komikiem masz do czynienia. I to nie chodzi o poziom rozpoznawalności, tylko chodzi o to, jak on poważnie, czy ona traktuje swój zawód. Jeżeli będziesz miał do czynienia z piwkiem, czy z joincikiem, czy z innym wspomagaczem przed lub po, to wiesz, że ten człowiek to nie będzie długa droga. To nie jest maraton. A czemu po? Bo jest po pracy. Nie, stary, bo właśnie to jest najgorsze. Schodzisz na adrenalinie, jesteś taki, wow, ale było, o Jezu, ale przeżycie, bo to jest też, jak przegrywasz, to przegrywasz bardzo mocno. Jak jest bomba, jak jest źle, to jest stary dół i masz ochotę rzucić się z mostu, ale jak wygrywasz i jest bardzo dobrze, to jest high narkotykowy. To jest na serio porównywalne z highem narkotykowym. I dlatego wielu ludzi, wiesz, już jak weszło na to nie chce zejść. No, więc dawaj, piwko, idziemy na miasto, robimy coś, dawaj coś innego i lecimy. Trzyma jeszcze. Trzyma, więc to cię zachęca do kontynuacji imprezy. A jaki ty masz rytuał? Sportowcy mają jakieś swoje takie przed meczem sposoby na uspokojenie, skoncentrowanie się, takie swoje rytuały przedmeczowe. Jaki ty albo twoi koledzy, jak wiesz, i możesz powiedzieć, jak komik się przygotowuje. Chodzi o takie, nie wiem, godzina do występu, pół godziny. Wiesz co, chyba trochę ciszy dla mnie. Taki, że nie, że gadać z 50 osobami, tu iść, coś tam tego, tylko tak spokojnie na zapleczu sobie usiąść i się chwilę skupić. Żeby nie było, że ktoś wpada do ciebie i ci zaczyna jakąś historię opowiadać, albo że dzwonisz do ziomków, czy zaczynasz coś innego robić, tylko
dla mnie jest to takie troszkę wyciszenia, że ja się nie przygotowuję jakoś specjalnie, no bo że wiesz, jeżeli noc w nocy mówisz to samo, to umiesz to automatycznie, już jesteś w trybie. Może notatki przejrzeć, jak to jest początek, ale są ludzie, to jest jak na przykład Szumi, czyli Piotrek Szumowski, on bierze hip-hop, słucha i chodzi tam, macha tymi rączkami, jest taki, ale jestem nagrzany i potem wychodzi i rozpierdziela, ale każdy ma trochę inaczej. Na przykład Karol Kopiec siedzi z zatkanymi uszami gdzieś z boku i sobie powtarza na przykład materiał. Czarek chodzi na głos i mówi swoje teksty, więc każdy ma trochę taki inny swój ten. Ja się wyciszam po prostu. A zdarzyło ci się zapomnieć programu? Wiesz co, już w tym momencie już w tym momencie to jest tak, że jak zapomnę czegoś, to się kapuje dopiero potem, że coś ominąłem. Ale to jest taki, wiesz, jak gadasz przez godzinę do ludzi, to jak pominiesz minutę albo dwie, to dopiero się potem kapuje, że coś... Ale to pominięcie, bo to jeszcze nie da się tego wyłapać, jak ktoś nie zna, ktoś przychodzi na żywo, no to właśnie, programu się nie zna. Nie. Ale miałeś taką sytuację, w której wiesz, że zbliżasz się już do końca tej historii i kurde, nie wiesz co dalej. Że musisz, albo wiesz, że jakby masz dużą przerwę. Aha. Nie, to raczej nie. Może na testach mi się zdarzyło i wtedy do kartki zerknę, ale na normalnym występie to nie, już się tak przygotowuję, że nie ma opcji. Poza tym bardzo często ja piszę tak programy, że to rzeczy z siebie wynikają, więc trochę trudno jest zapomnieć, jak coś z siebie wynika. A długo się przygotowujesz? Teraz będę ruszał w styczniu z programem od 16 i miałem taki ostry grudzień testów, ale już tak się szykuję mniej więcej od września, że od września szykuję, piszę, chodzę na open mic i teraz już się robi ciśnienie, więc już jest czyli niedługo. Już na open micu ćwiczysz program, który nie jest do końca skończony. Tak, albo wyrzucasz rzeczy, że idziesz i nie działa. Dobra, muszę wywalić. Miałem taki teraz bito Cristiano Ronaldo, że piłkarze żyją jak dzieci. Stary, no nie mogę tego rozgryźć. Raz weszło, a potem jest bomba i jestem tak wnerwiony. Mam z 5 open miców straciłem, bo próbowałem to przegryźć, a powinienem to od razu wyrzucić i lecieć dalej. No ale tak na tym właśnie to polega, że chodzisz i testujesz i ludzie ci śmiechem pokazują. To zostaw, to wywal. I wywalasz. Albo jak jesteś uparty i głupi, to klepiesz i bombisz i tyle. A przy małym dziecku dalej jest różnica w pisaniu? Jednak masz o wiele więcej obowiązków, choć ty chyba jesteś z tych osób, którzy piszą w open space, bo z tego, co pamiętam, to mówiłeś w swoim podcaście, że ty potrafisz pisać w kawiarni. Ja wolę. Wychodzę jakoś, nie przeszkadza ci ten tłum ludzi, czy w ogóle dźwięk? Nie, ja wiesz co, ja chyba mam ADHD dość mocne, więc nawet ten szum mnie tak jakoś tak utrzymuje w równowadze, że ten poziom pobudzenia jest na tyle dobry, bo jak jest za cicho, to ja sam zaczynam, próbować szukać czegoś. Więc mi to chyba pomaga więc no ratuje mnie niania, ale niewyspanie jest ogromnym problemem, że kurde, te myśli nagle się zaczynają tak sklejać stare, że nic się do siebie nie klei i masz takie, Jezus Maria, jestem tak głupi, że czuję, że intelektualnie jestem trochę niżej, bo ilość snu jest potworny deficyt snu jest przez pierwszy rok, więc nie polecam. A zastanawiałeś się kiedyś, jak twoje dziecko będzie przechodziło okres dojrzewania, buntu i zacznie pytać, i zacznie robić dużo głupich rzeczy, i posłucha sobie programów i powie, no ale tata robił dużo głupich rzeczy i zobaczcie, jak się śmieją. No fajne jest. Szczerze, no właśnie chyba, nie wiem, zobaczę, jak dojdę do tego mostu, to będę się wtedy martwił. No na razie mam takie, że ja raczej będę zachęcał dziecko, żeby robiło różne rzeczy, a nie w sensie jakieś eksperymenty z narkotykami czy coś, ale takie, że wydaje mi się, że z zbyt dużej restrykcji i ograniczania kogoś właśnie się rodzi potrzeba tego buntu i eksperymentów, a jak siedzisz z kimś i mówisz, no dobrze, to jest, spróbuj, jak coś to wróć, powiedz mi, że ci nie wyszło, albo ci wyszło, zobaczymy. I teraz pytanie, czy to jest moja idylliczna wizja tego, jak to będzie wyglądać za jakiś czas, czy jak się zderzę z tym, to się sam będę wnerwiał, czy na serio tak będę podchodził? Nie wiem. Zapytaj mnie za 15 lat, to ci powiem z chęcią. A propos za 15 lat, gdzie siebie widzisz za te 15 lat? Chodzi mi zawodowo, bo stand-up zapowiadany jest, że tak jak kabaret miał swoje 5 minut przez te 5-10 lat, teraz na scenie kabaretowej wydaje mi się, że chyba tylko... Kabaret miał dużo.
Dobra, więcej. Więcej. Stary, zaczęło się od lat ale 70. nie było, po prostu nie było innej opcji. Tak. No ale teraz stand-up też już jest popularny. Wyprzedajecie masę sal. No ci najpopularniejsi wyprzedają stadiony, więc tak. to już jest absurdalna ilość biletów. Ale wydaje mi się, że już ludzie się troszeczkę przyzwyczaili, bo was jest coraz więcej. Tak, jest różnica, jest konkurencja, ale każdy znajdzie coś dla siebie. Tak. I przez to, że jest konkurencja, więc wydaje mi się, że troszeczkę ten stand-up się zrobi taki, że każdy, tak jak swoją ulubioną drużynę piłkarską. No, każdy sobie wybierze. No. Tak, albo zespół muzyczny i po prostu będzie to trzaskał. Tak. Ale jak za te 15 lat podejrzewasz, że będzie wyglądała twoja sytuacja zawodowa i przede wszystkim stand-upu w Polsce? Bo też patrz, że wchodzi nowe pokolenie, które może przyjść z czymś kompletnie niespodziewanym i takim wow, że zgarnie tak naprawdę. Mi się wydaje, że na bank tak będzie. Dużo. Wiesz, ja nie patrzę na kabarety jako paralele, tylko bardziej na hip-hop. Hip-hop powstał, był ogromny boom, potem trochę tak zaczęło zjeżdżać, a potem była jeszcze większa eksplozja. Przecież wiesz, teraz Mata i to wszystko, co się dzieje, ten Jezus Maria, lotnisko na Bemowie chyba wyprzedał w zeszłym roku, czy 2 lata temu, tak. Że po prostu tam było kilkadziesiąt tysięcy ludzi. On największe koncerty hip-hopowe robił. No właśnie, więc wiesz... Ale co, to zwiastujesz kabaretowi powrót na salony? Nie, stand-upowi. Mówię, że ja widzę paralelę między stand-upem a hip-hopem niż między stand-upem a kabaretem. Okay. Bo kabaret jednak gdzieś trochę zaczął... Wiesz co, to jest jedna rzecz, która w kabarecie moim zdaniem też przegrywa ze stand-upem, jest trudniejsze do wykonania, bo musisz zebrać 4-5 osób, dobra, 3 nawet już powiedzmy, skoordynować je, zrobić próby, zrobić kostiumy, napisać skecze, każdy musi się musicie być wszyscy zdrowi, jeździć jednym samochodem, koszty noclegu i tak dalej. To jest wszystko, gdzie jak jesteś jednym komikiem z mikrofonem, no co jest łatwiejsze? Jeden gościu z żartami, który opowiada, jeden bilet, jeden pokój, wszystko jest dużo tańsze, dużo łatwiejsze, więc dużo ludzi z kabaretu się nie dziwię, że oni się przesiadają na stand-up, bo to jest łatwiejsze do wykonania po prostu. No ostatnio chyba z Neonówki Roman Żurek? Tak. Jeszcze nie miałem okazji słuchać, ale patrząc na to, że oni nie gryzą się w język, to z chęcią zobaczę. No właśnie, więc oni, mi się wydaje, że naturalnie gdzieś będą przesiadać i to nowe pokolenie też nie będzie raczej powrotu kabaretu, może będzie trochę powstanie, ale ja raczej widzę w kierunku tam, gdzie jest łatwiejsze, łatwiej jest to zorganizować, a każdy łatwiej, wiesz, nie wiem, czy kiedyś grałeś w zespole albo próbowałeś się dogadać z grupą 4-5 osób, szczególnie jeżeli chodzi o kwestie artystyczne, no jest to ogromne wyzwanie, gdzie musisz, że ten myśli, że to jest śmieszniejsze, a ten mówi, nie, to jest śmieszniejsze i się nie pokłóćcie o to, co jest fajniejsze. I jeszcze jeździcie ze sobą, wytrzymajcie ze sobą, cały czas spędzać z tymi samymi 3-4 osobami x lat, w niedoli, w biedzie, w próbowaniu przebijania się i tak dalej. Więc mi się wydaje, że tutaj jest coś, co jest też trudniejsze, więc ja raczej bym zwiastował, że przyjdą nowi ludzie i nawet to widać, że ludzie z internetu przesiadają się próbują stand-upu, czyli biletować imprezy, więc ja raczej bym w takim kierunku wnioskował, że to będzie, że raczej ludzie będą chodzić na żywo, bo jednak spotkanie na żywo się w pandemii okazało jest dużo... Nabrało na wartości. Tak, że ludziom brakuje tego i się okazuje, że nie tylko lubimy siedzieć przed kompem, ale lubimy też poczuć energię, więc będą chodzić i będą moim zdaniem jeszcze większe sale i jeszcze więcej będzie tych twórców. Ale jacy oni będą? Właśnie czy tacy właśnie jak internetowi, jak ty mówisz, czy to będą jakieś hybrydy? Nie mam pojęcia. Ludzie bardzo doceniają i bardzo po pandemii kontakt z drugim człowiekiem. Tak. A wy próbowaliście jako Stand Up Polska wypuszczać audiobooki? Audiobooki? Tak. Nie. Na Empiku są. Nieco nasze stand-upy. Tak, ale właśnie... Audio, no? Tak. I czy uważasz, że to jest... Czy ta próba sprzedaży samego dźwięku stand-upów A nigdy nie słuchałeś albumów stand-upowych? Ja uważam, że bez wizji są gorsze. Są gorsze, ale jak jedziesz samochodem, masz 3 godziny, 4 godziny drogi, to bardzo wiele ludzi włącza YouTube'a, gdzieś go tam zostawia i słucha. Tak, ale włączając YouTube'a możesz zawsze zerknąć. Ja lubię. Ja też wolę, ale serio da się słuchać. To jest opcja. To jest, ja zgadzam się absolutnie z tobą, że to jest opcja B, ale w pewnych okolicznościach B jest lepsze niż nic.
patrząc na to w Empiku i czytając komentarze, opinie, też jak to się przyjęło się dobrze, tylko że dosyć mało. Nie wiedziałem, że tam są komentarze. Są, w Empiku są. Choć jak pierwszy odpaliłem chyba normę, tak. To jest 0. Jest 0 komentarzy? To jest 0. Ja tak miałem i 0 ocen. I miałem takie, Boże, nikt nie kupił. I później zaczynam szukać. Patrzę, dobra, jest drugi, już jest 200, czy tam 400. Mówię, tak? Tak, jest. Nie wiedziałem. Jeden chyba 500. Ale widziałem, że w ogóle są dostępne. Podzieliliście to tak, że ja mogę kupić za 4 zł 6-minutowy fragment twojego stand-upu. Naprawdę? Naprawdę. Przecież za darmo wszystko dostępne w internecie. No właśnie dlatego tutaj moje pytanie, czy to była próba jakiejś monetyzacji, czy... Nie, ten Empik jest jeszcze przed Ja wiem, że to jest stare, bo to jest chyba z 20 albo 19 roku. Tak, ale czy nie więcej pieniędzy właśnie przynosi monetyzacja z reklam AdSense'a, czy ogólnie YouTube płaci niż... Szczerze, nawet nie wiedziałem, że to na Empiku jest płatne. Ja myślałem, że to jest po prostu tam wisi, bo ja myślę, kto o zdrowych zmysłach by kupił coś, co masz dostępne za darmo na YouTubie. No, to z 500 osób kupiło, zostawiając. O Jezu, to gratuluję, jesteście... Czemu? To jest za darmo na YouTubie. Na Spotify jest za darmo. No, 28,99. Okej, dziękuję ci bardzo. Nie miałem pojęcia, więc jak widzisz, nie jest to strategicznie jakaś marketingowa czy biznesowa Ktoś to wrzucił u nas z menadżerów, może jest jakiś deal z Empikiem, o którym ja nie wiem i po prostu może to dlatego, ale to nie jest żadna jakaś mastermindowa próba rozegrania rynku. Nie, po prostu... Nie kupujcie tego, tak szczerze. Weźcie na YouTube, obejrzyjcie to za darmo. A słuchaj, a co sądzisz o aktorach próbujących ze stand-upem? Teraz Karolak zaczął, wcześniej właśnie zaczynałeś i był Leszek Lichota. Tak. Wiem, że Janusz Habior też działa coś. No on był wzięty na Please Stand Up, więc tam są gościny. Teraz Jan Andrzejczyk będzie na Please Stand Upie, więc wiesz, oni robią różnych gościny. Był Kenke jakiś czas temu, więc oni tak biorą na jedną trasę, pomagają, piszą razem z tym główną gwiazdą. Przepraszam, odbiłem się. Piszą tekst, pomagają tej głównej gwieździe i potem ta główna gwiazda występuje, więc ja bym nie powiedział, że tam Habior jakoś się mocno bawił w stand-up, ale Karolak podobno robi jakiś, ja nie widziałem tego, jakiś taki muzyczno coś. Tak, widziałem, że on śpiewa na tej scenie. No właśnie, więc nie wiem, na ile to jest taki, powiedziałbym, bardziej one-man show, ale wiem z kolei, że Domagała teraz ogłosił, że będzie robił swój stand-up. O! No, jego serio jestem ciekaw. Postać, Uważam, że to będzie serio ciekawe, bo ja widziałem go na roastach i bardzo fajnie sobie radzi. Super, uważam, że to jest jedna z niewielu postaci w polskim showbiznesie, która ma bardzo ciepły wizerunek po prawie każdej wypowiedzi. No on jest mega spoko typem. Ja wiesz, ja go jakoś super dobrze nie znam, ale znamy się prywatnie i uważam, że to może być bardzo fajna rzecz. Bo on jest inteligentnym, fajnym typem, więc jestem ciekaw, bo ogłosił właśnie trasę, więc się z chęcią przejdę. Jestem ciekaw, czy Paweł zrobi jakieś testy, czy idzie na żywca, bo ja nie wiem, na ile on się w to bawi. Mam nadzieję, że jakieś testy zrobi. Właśnie chcę do niego napisać. Właśnie kurde, dzisiaj do niego napiszę. Czy on jakieś testy robił, czy jakby chciał, to może niech do nas przyjdzie sobie potestować, bo iść na żywca przed setki ludzi z materiałem, który nie wiesz, czy będzie działał. Znaczy wiesz, no to też jest aktor, więc myślę, że troszeczkę no może tak, może tak. Ma. Z dosyć bogatym CV, więc trochę inaczej to prawda, no głupi nie jest, no na pewno. I tak już zmierzając powoli do końca naszej rozmowy, chciałbym się cofnąć tak totalnie do początku. I zapytać się ciebie, że gdybyś miał w tym momencie 20 lat, to jak byś zaczął? Jakbym zaczął? Jak byś zaczął? Żeby stand-up zacząć robić, czy życie ogólnie? Ogólnie podejście do życia. Jeżeli właśnie stand-up nie wychodzi albo są problemy, to czy byś się w tym momencie poddał, patrząc na konkurencję? Bo wtedy jak zaczynałeś, to tej konkurencji praktycznie nie było. Nie było sceny w ogóle, stary, nic nie było. No. Kurde, no to dobra, czekaj, pytasz o mnie stand-upowo, jakbym zaczął, czy pytasz mnie życiowo? Na twojej historii, czyli stand-upowo. No kurczę, teraz to jest proste. Teraz to jest na maksa proste. Teraz to idziesz na open mic'i, patrzysz, obserwujesz, myślisz, o, debile, to jest nieśmieszne, ja to zrobię lepiej. Zaczynasz pisać, jest straszne gówno, piszesz jeszcze raz, jest źle, ale trochę lepiej. Piszesz kolejny raz i wtedy myślisz, dobra, trzeba wyjść z tym przed ludzi. Piszesz do organizatora open mic'a i zaczynasz wychodzić na scenę. A co się dalej wydarzy, to już tylko od ciebie zależy. Okej, to odbiję tutaj troszeczkę utrudniając ci.
jak ty zaczynałeś, Tak. o wiele mniej wydaje mi się, że docierało do ciebie hejtu, albo mniej możliwości miało. A jak w tym momencie? Bo teraz wystarczy, że wrzucisz coś na YouTube'a, nawet my jak wrzucamy na YouTube'a nasze odcinki, to wystarczy jeden komentarz, który może spowodować to, że nie wiem, ktoś skomentuje mnie po dzisiejszym odcinku, że jestem taki śmaki i owaki. I mogłoby mnie to gdzieś osłabić, bym się czuł źle. A wtedy, jak ty zaczynałeś, no to co? No, znaleźć osobę, która podejdzie po występie i powie ci, słuchaj, wiesz co, to słaby jesteś. Daruj sobie. Tak, teraz bardzo łatwo przekazać taką informację. No ale która tak samo ja trafia. bym ci powiedział, że nie wrzucasz po pierwszym open micu, a nawet nie wrzucaj. Przez pierwszy rok w ogóle nic nie wrzucaj. Chodź i występuj. Nic nie wrzucaj do internetu. W ogóle wal internet, to jest twój poligon. Ty masz tam testować. To jest miejsce, gdzie się uczysz. To jest okres nauki. I nic nie wrzucaj do internetu. Żadnych rzeczy nie wrzucaj do internetu. Idź i patrz, co się dzieje na żywo. Gadaj ze starszymi komikami. Oni ci powiedzą, oni ci poradzą, wiesz. Nie wszyscy oczywiście, ale hejt, o którym mówisz, absolutnie tak. Jest bolesny nadal, stary. Ja czasami czytam i tam mówię, co to za gówno, co to w ogóle nieśmieszny, wiesz. I moja strategia to jest, że wchodzę sobie na profil tej osoby i patrzę, co ona lajkuje. I potem jak patrzę, co ma polajkowane, to mam takie, okej, dobra, to ja już rozumiem, czemu ta osoba mnie nie lubi i bardzo dobrze. Ale tak nie zawsze jest. Czasem jest tak, że nie wiesz czemu i cię to boli i płaczesz. Ale nic nie wrzucaj do internetu. Nic nie ucz się. To jest, kurde, okres nauki. To jest bardzo długa nauka. Tego się uczysz, moim zdaniem, minimum 10 lat. To jest serio. Ja wiem, że możesz mi podać przykłady, tak, że Socha wybił się po 3-4 latach, ja będę kolejnym Sochą. Super. To, jak jest dzisiaj, powiedzmy, Socha, nie jest najlepszą wersją Sochy. I to gwarantuję wam. Zobaczycie za 5 lat, jaki on będzie i za 10 to będzie zupełnie nowy ten. Więc okej, super, niektórzy polecą szybciej, ale uczysz się tego bardzo długo, więc nic nie wrzucaj do internetu. I oni ci będą pisać różne pierdoły, ale kurde, czy pan Henryk z Raciborza i powiedzmy Zuzia z Poznania mają tą samą perspektywę na życie. Dla Henryka możesz rozpierdzielać, dla Zuzi będziesz, kurde, gównowarty, albo na odwrót. Dla Henryka będziesz gównowarty, a Zuzia będzie mówiła, to jest najśmieszniejsza rzecz, jaka jest. I nie trafisz do wszystkich, ale na hejt ci nie pomogę. To trzeba nabrać trochę grubszej skóry i trochę sobie radzić i rozmawiać o tym z ludźmi i pytać, więc hejt się będzie zawsze zdarzał i sorry, niestety tak jest. Okej. Tą radą zakończymy dzisiejszy odcinek. Bardzo dziękuję za przyjście i udzielenie Ja dziękuję bardzo za zaproszenie. Bardzo cennych informacji i rad. Mam nadzieję. Dziękuję bardzo i do zobaczenia w następnym odcinku. Dzięki wielkie.